Dzisiaj zamiast zakupów i innych rozrywek chcieliśmy Wam pokazać inną twarz Bangkoku, zieloną twarz Bangkoku. Mam nadzieję, że jeżeli tu kiedykolwiek będziecie, skorzystacie z naszych porad. Jesteśmy w parku Lumpini. Jest to chyba największy park w samym centrum Bangkoku. Niestety cienia nie jest tutaj zbyt wiele. Park jest dość atrakcyjny dla tych, którzy tutaj poruszają się rowerami albo biegają, ale też są fajne ścieżki rowerowe. No i oczywiście fantastyczne jaszczurki. Za chwilę idziemy dalej. Obszar 56 hektarów terenu zajmowanego obecnie przez park był własnością króla Ramy VI. W 1925 roku król podarował ten teren narodowi. Początkowo odbywały się tutaj targi promujące tajskie towary i produkcję przemysłową. Potem z woli królewskiej obszar ten przekształcono w publiczny park, nadając mu nazwę Lumpini na cześć nepalskiego miejsca narodzin Buddy. Podczas II wojny światowej park był miejscem obozowania armii japońskiej. Wokół parku biegnie asfaltowy trakt przeznaczony dla rowerzystów i biegaczy. Wśród drzew i pięknie utrzymanych trawników umieszczono parkowe ławki zachęcające do odpoczynku. Znajdujące się w parku zbiorniki wodne połączone są kanałami, nad którymi w wielu miejscach przerzucone są mostki dla spacerowiczów. Jedną z atrakcji tego parku jest waran paskowany, zwany również leśnym. Ten gad należy do jednego z większych gatunków jaszczurek. Osiąga długość do 2,5 metra. Masę ciała do 30 kg. To drugi pod względem wielkości waran na świecie, po słynnym waranie smoku z Komodo. Waran paskowany to mięsożerca, który żywi się różnymi ofiarami. Takie gady są w stanie zjeść praktycznie wszystko, co zmieści się w ich żołądku. Warany paskowane są płochliwe. Nie atakują ludzi, nie są agresywne. Są świetnymi pływakami, mogą wspinać się na drzewa. Tutaj warany, znane pod nazwą Water Monitor, są doskonałym przykładem, jak dzikie zwierzęta nauczyły się żyć wśród ludzi w centrum metropolii. Tu, w parku Lumpini, świetnie się zadomowiły. Jest ich tutaj naprawdę sporo. W parku znajduje się też kilka pawilonów w charakterystycznym tajskim stylu architektonicznym. To zacienione miejsca zachęcające do odpoczynku.
Ten jaszczur ma ponad 2 metry długości. Jest tu też polski akcent. W listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy polskiej ambasady w Bangkoku posadzono tu drzewo pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Spacerując po parkowych alejach, spotkaliśmy grupę zawodników ćwiczących kendo. Naszą drogę właśnie przekracza waran. Pewnie na szczęście. Jest w tej chwili samo południe, temperatura na pewno powyżej 30 kilku stopni, jest dość duszno i za chwileczkę idziemy do kolejnego parku. Ten park to park Benchakiti, oddalony od parku Lumpini zaledwie o 1300 metrów. Obydwa parki łączy kładka pieszo-rowerowa z mostami nad ruchliwymi ulicami. To fantastyczna trasa spacerowa. Jesteśmy w parku Benchakiti, do którego dotarliśmy bardzo pięknym zielonym mostem, czyli ścieżką przeznaczoną dla rowerów i dla pieszych. No i wrażenie tu jest bardzo pozytywne. Park jest bardzo ładnie utrzymany, jest troszkę cienia, a z drugiej strony zbiornika wodnego Jeżowce, czyli Bangkok w całej okazałości. Park Benchakiti zajmuje obszar około 48 hektarów, należący wcześniej do fabryki wyrobów tytoniowych. Został otwarty w 1994 roku i obecnie składa się z 2 części. Ta część parku, obok 14-hektarowego zbiornika wodnego, to park leśny, gdzie odtworzono różne rodzaje lasów występujących w Tajlandii. Tu też mieszkają leśne warany. Jesteśmy w naszym drugim dzisiejszym parku, Benchakiti Park, który w zasadzie składa się z 2 części. Pierwsza część jest nad zbiornikiem wodnym, za nim znajduje się cała ściana tych drapaczy chmur, które w Bangkoku są w zasadzie wszędzie. Natomiast ta część, w której jesteśmy, to jest teren przeznaczony jako teren zalewowy, ale w tej chwili jest fantastycznym parkiem, pokrytym cudowną roślinnością. A co ciekawe, wzdłuż całego tego parku biegnie taki most dla pieszych, kładka dla pieszych, pewnie będzie miała około kilometra długości i stąd można podziwiać wszystkie rośliny wodne, które się tutaj znajdują. Będziecie kiedyś w Bangkoku, szczególnie polecamy to miejsce. Druga część parku Benchakiti została otwarta niedawno, w grudniu ubiegłego roku. To park nowoczesny, minimalistyczny i naturalistyczny. Kładka dla pieszych, skywalk. Stąd rozciąga się piękny widok na podmokłe tereny usiane kopcami ziemi, tworzącymi małe wysepki. Nie słychać tu wcale odgłosów wielkiego miasta.
Trudno uwierzyć, że od ruchliwych arterii 15-milionowej metropolii dzieli nas zaledwie 15-minutowy spacer. O tym, gdzie jesteśmy, przypominają nam widoczne w panoramie wieżowce. Istnieją również osobne ścieżki spacerowe na poziomie gruntu. Wędrując nimi, można z bliska przyjrzeć się wspaniałym roślinom i kwiatom. Szczególnie pięknie wyglądają kwiaty lotosu w różnych fazach kwitnienia. Są tu również mniejsze platformy widokowe. Pod nimi zacienione miejsca z ławeczkami zachęcają do odpoczynku. Spacerując, natrafiamy na pięknie udekorowaną kapliczkę z kobrą strzegącą parku. Z tarasu kamiennej budowli ostatni rzut oka na panoramę tej części Bangkoku. Wracamy do domu i czekamy na poprawę pogody, by wyruszyć na kolejne wycieczki. Koniecznie napiszcie w komentarzach o waszych wrażeniach. Wasze uwagi są dla nas bardzo cenne.